Witam w kolejnym odcinku z cyklu ciekawych prac. Dzisiaj może taki przykład typowy dla mnie, czyli prace ziemne. Jak wiemy, każda budowa to w dużej części koszty każdej budowy to są roboty ziemne. Często przy takich wielkich to nawet 70%, nawet 80% to jest koszty robót ziemnych. I dzisiaj chciałem Wam pokazać taki przykład nalotu, który tam kiedyś robiłem. To jest teren pod budowę osiedla. Pokazuję tu Wam ten przykład na stronie, ale generalnie chciałem pokazać różnicę. Tu, jak wiecie, na stronie możecie sobie też pomierzyć, tu nie wiem, zmierzyć odtąd dotąd. Na dole macie dystans, różnicę zetową. Można przejść tak samo na reference system, nasza tutaj strefa 6. Można sprawdzać pozycję, czyli na dole mamy współrzędne geodezyjne. No ale to jest pewne ograniczenie, bo to jest tylko dla nas informacja, jeśli chodzi ze strony internetowej. Nie możemy tu za bardzo obliczeń żadnych robić. I dlatego chciałem Wam dzisiaj pokazać coś innego. Przeskakuję teraz na inny temat. Temat tego budowy osiedla, ale już zauważyliście, że otwarłem to w czymś innym. Mogę tyle powiedzieć. Wykonując taki nalot, przygotowuję tak zwany reality mesh i potem bezpłatnie przekazuję przeglądarkę do tego reality meshu. No ale tutaj już mamy większe możliwości. Widzimy tu już tam pewien stopień zaawansowania tej działki, co tam wcześniej pokazywałem, to ta sama działka, tylko widzimy już tutaj jest wykopane pod prawdopodobnie piwnicę. Tu na to wygląda, że tu jest chyba jakiś zbiornik retencyjny będzie, albo nie wiem, coś w tym stylu. W każdym bądź razie teraz chcę Wam pokazać parę funkcji w tej bezpłatnej przeglądarce, którą każdy kierownik może mieć na budowie i na szybko sobie przeliczać, ile trzeba dzisiaj wywrotek przywieźć i wywieźć. Naciskamy tu na trójkąt. Ustawiamy oczywiście strefę naszą 2177. To jest strefa 6. I teraz oczywiście tak samo. Możemy mierzyć sobie dystans. Łapiemy tu, klikamy, tu klikamy. Tu też mamy odległość i różnicę zetową. Ale dodatkową funkcję, którą mamy teraz, mamy też mierzenie powierzchni. Czyli, nie wiem, co tu kliknąć. No, załóżmy, że tu klikam. Widzicie, robię jakieś kształty dziwne. Prawym przyciskiem myszy przycisnąłem. Skończyłem mierzyć powierzchnię i widzimy obwód i powierzchnię. Ale żeby było lepiej, to pokażę powierzchnię taką. Tak, klikamy i widzimy, mamy powierzchnię nie na rzucie z góry, ale rzeczywistą powierzchnię, którą zmierzyliśmy. Ale to jest też takie, można powiedzieć, proste. Ale teraz chcę pokazać taką cenną informację dla kogoś, kto planuje wykopy, przewozy. Jest tu zakładka volume, czyli pomiar objętości. I teraz załóżmy, że kierownik stwierdził, że chce się pozbyć tej tu pryzmy. No jak to chcemy zamówić ileś tam wywrotek, ale nie wiemy ile. No ale przychodzi nam z pomocą bezpłatna przeglądarka. Przechodzimy tu na zakładkę volume i zaczynamy klikać. Raz, dwa. Możemy sobie przybliżyć, żeby mniej więcej złapać. Tak, 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 tak. Proszę bardzo. Zatwierdziliśmy. Teraz widzimy tu próbkowanie jest co 57 cm. Możemy oczywiście to zawężyć nawet do 10 cm, do 20. Momencik. Caps lock jest chyba wyłączony i dlatego taki problem. O, jest, widzicie. Zawężyliśmy, czyli jest próbkowanie jest gęstsze i mamy tutaj ilość nasypów. Tu to co jest żółte, to jest nasyp. Niebieskie to jest to, co jest
poniżej naszej płaszczyzny, w której żeśmy kliknęli, bo chcę zauważyć teraz program mierzy do tego, co przyciągnął do gruntu. Możemy również wziąć i mierzyć do rzędnej bezwzględnej. Czyli możemy ustawić tu na przykład jakąś 240, nie wiem, załóżmy 7. O, tu teraz widzicie, bo kliknęło mi się za dużo. 247. Teraz widzimy, on mierzy tu do tej płaszczyzny, czyli ilość nasypów się zmniejszyła, ilość wykopów jest powiększona. No ale kolejny przykład, taki pomysł, co ja z branży deszczówki bardzo często mam do czynienia z tym. Załóżmy, że to jest nasz zbiornik retencyjny. Chcemy szybko obliczyć jego objętość. No to nic prostszego. Wchodzimy tu, klikamy raz, 2, 3, 4, 5, tu. Proszę bardzo, widzimy, jak szybko mamy pojemność zbiornika obliczoną, czyli ma prawie 800 m3. No, myślę, że takie na szybko informacje z bezpłatnej przeglądarki dla kierownika budowy, czy ktoś, kto zarządza transportem i wywozem, przywozem terenu, to jest rzeczywiście wartościowa rzecz. Nie wiem, tu na przykład chcemy przywieźć, widzimy tu, że mamy wykop i chcemy planować tam podsypkę pod stabilizację, więc klikamy raz, nie wiem, tu strzelam 2, 3, zrobię to w uproszczony sposób. Mamy zaznaczony jakiś prostokąt, ale znamy naszą rzędną stabilizację, czyli załóżmy spodu stabilizacji, więc podchodzimy, nie wiem, 250, no przesadziłem trochę teraz, oczywiście 248, no załóżmy, że powiedzmy, że to jest nasz spód stabilizacji, zwiększamy próbkowanie do 20 cm i widzimy, ile musimy dowieść gruntu do danego momentu, żeby uzyskać jakąś powierzchnię pod stabilizację. Taki odcinek na dzisiaj z takiej bezpłatnej przeglądarki, czyli z codziennych robót, które często kierownicy mają do czynienia w codziennym naszym ruchu, ale też chciałem pokazać tu na koniec dokładność odzorowania terenu. Myślę, wydaje, że wystarczająco, nawet można powiedzieć gąsienicę widać. Także zapraszam do kontaktu, do komentarzy, jeśli byście jeszcze chcieli coś się dowiedzieć. Dużo mam tych przykładów, ale nie jeden już kierownik mi powiedział, że no, to jest to, czego mu brakowało na szybko, być niezależnym. To jest istotne, jest niezależne. Sam sobie obklikuję, nie muszę czekać, że ktoś mi wyśle jakieś wyniki, geodeta mi wyśle jakieś wyniki. Na bieżąco, widzicie, następna pryzma, tu jest odkład jakiegoś humusu. Ciach, 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 ciach. Proszę bardzo. I na szybko mamy wszystko policzone. Czyli nie musimy dzwonić, prosić się. Mamy zrobiony nalot i tu nie ukrywam, tu cyklicznie latam nad tą budową. Już teraz jest w dużo większym zaawansowaniu i właśnie kierownik robót sobie w ten sposób archiwizuje, bo pamiętajmy o tym, że tu jest też data, czyli kierownik budowy ma nalot z danej daty i może sobie potem porównywać z późniejszym nalotem. Także dzisiaj taki przykładzik. Dziękuję.